Witam, Start TV na liczne zapytania. Dzisiaj Wam pokażę pewne funkcje w laptopie, dla niektórych oczywiste, dla niektórych mniej. I zaczynamy od tego, jak zrobić screena obrazu. Widzicie, tutaj mamy coś na obrazie. Akurat mój filmik leci, jak zregenerować kuchnię. Możecie znaleźć w tych filmach. I co trzeba zrobić? Trzeba nacisnąć ten przycisk funkcyjny, Windowsowy i F11. Widzieliście takie mignięcie? To mignięcie świadczy właśnie o tym, że zrobiliśmy screena obrazu. Możemy robić screeny obrazów ruchomych i nieruchomych, to nie ma znaczenia. Gdzie ten obraz się zapisuje? Jest taki folder obrazy. Jak wpiszecie na wyszukiwarce, tutaj na dole sobie w laptopie waszym, to macie taki folder obrazy i w tych obrazach oczywiście będzie zrzuty ekranu i tam w tych zrzutach to macie. Jeszcze raz, jak zrobić zrzut ekranu na przykładzie lapek jest Della akurat, ale pokazywałem Wam, że na każdych to działa. Powiedzmy na wielu to laptopach działa. I tutaj macie oczywiście jeszcze raz funkcyjny Windows i F11. Widzieliście to mignięcie? To jest właśnie zapisanie do folderu zrzuty ekranu. A teraz pokażę Wam jeszcze, jakie ma funkcje każdy, albo prawie każdy laptop na przykładzie takiego laptopika prostego. Zaczynamy tutaj, macie akurat Dell ma bardzo fajnie rozwiązane porty, bo ma dwa porty, które są od razu portami zasilającymi. Przy okazji te porty są portami typu USB. Zaraz Wam pokażę, jaki zasilacz tutaj jest. No właśnie robię to ze względu na tak zwane liczne zapytania widzów. Widzicie, jak włożymy tutaj, to się włączy zasilanie. I tutaj w drugim tym porcie też macie zasilanie. Bardzo dobrze to Dell rozwiązał ze względu na to. To jest taki Dell typowy korporacyjny, w firmach się często stosuje. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że jakbyście mieli uszkodzenie jednego portu, to drugi będzie działał. Co jeszcze? Oczywiście ten port nie jest tylko zasilającym, ale można, mając kabel dwustronny typu C, możemy sobie tutaj, śmiało transferować dane na przykład z telefonu komórkowego i możemy też ładować telefon. Następny port to jest typowy HDMI. Oczywiście mamy też port USB. Pamiętajcie, że tutaj jest te USB 2, które są tutaj, to są najszybsze porty. Mamy tutaj jeszcze czytnik kart inteligentnych, o nich powiem w następnym filmie. Mamy też tutaj jest wyłącznik, zaraz puszczę, może się ostrzej zrobi, wyostrzenie jakieś. Tu jest wyłącznik, regulacja głośności, wtyk słuchawkowy tutaj, tak. W sumie tutaj to jest wtyk słuchawkowy z mikrofonem. Tutaj jest port kart SD. Tutaj mamy jeszcze następny port USB i tutaj mamy taki tak zwany wyłącznik, jest specjalny taki prostokącik, który się wkłada i tym można wyłączyć też komputer. O tym też powiem, to jest tak zwane zabezpieczenie. To jest jak się na takim paseczku niesie laptopa, to można to w razie upadku, to on nam się rozłącza. To jest po to, żeby się dyski między innymi nie uszkodzały, ale są różne zdania na ten temat. Tutaj jest jeszcze ciekawa taka funkcja, zaraz Wam pokażę do czego. Tutaj macie takie coś, nie w każdym lapku to jest. Jak myślicie, do czego to jest? A no właśnie, tutaj możecie sobie zbliżyć Waszą kartę zbliżeniową i
możecie dokonać płatności. To jest bardzo fajna funkcja. Nie każdy lapek ma ten czytnik zbliżeniowy, natomiast bardzo łatwo można sobie to zainstalować poprzez dokupienie takiego specjalnego portu. W sumie to tyle, jeśli chodzi o takie funkcje. Teraz Wam powiem jeszcze o tak zwanych funkcjach. Ten laptop ma coś takiego, że można go sobie tak obrócić. Ma też funkcję oczywiście ekranu dotykowego, ale ja dzisiaj nie o tym. Tylko Wam pokażę jeszcze, jakie ma dodatkowe funkcje, a mianowicie ma taką funkcję jak właśnie 2 mikrofony. Cholerka, tutaj tak nie za bardzo to widać. 2 mikrofony i 2 kamery i port podczerwieni. Port podczerwieni to jest tutaj. Tutaj macie 2 kamery, 2 mikrofony i to by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Waszego laptopa lub nie wiecie jak coś włączyć, jak zrobić restart, to bardzo chętnie Wam odpiszę. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. Start TV jak zawsze, jak chcecie sobie zrobić takie logo na blaszce, które zabieram gdzieś sobie zawsze na wyjazdy, to macie w moich filmach, jak za pomocą kwasu wytrawić taką blachę aluminiową. Teraz to już można zrobić na każdej blaszce. Jeszcze na koniec Wam pokażę, bo powtarzanie niektórych funkcji utrwala się w głowie, a mianowicie jeżeli chcecie sobie zapisać ten obraz, który tutaj widzicie, to naciskamy przycisk FN, później ten, czyli robimy tak, tak i jeszcze trzeci przycisk, ja tu będę trzymał palcem, czyli F11. Czyli jeszcze raz. Funkcyjny, ten i widzieliście tak mignięcie obrazu. To znaczy, że ten obraz się zapisał i jest w folderze zrzuty ekranu. Czasami możecie nie mieć tych przycisków, to można te przyciski sobie wygenerować w sposób wirtualny. Jak wygenerować na klawiaturze wirtualnie, to musicie sobie zerknąć do Google'a, jak to zrobić. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was Start TV. Pamiętajcie, że każdy laptop ma dużo ukrytych funkcji i w następnym filmie zrobię filmik o ukrytych funkcjach w każdym laptopie. Tutaj jeszcze co chciałem powiedzieć, te funkcyjne są o tyle ciekawe, że możecie na przykład zrobić wyłączenie ekranu, jak oglądacie jakiś filmik. Nie wiem, czy mi się to uda teraz. Jeszcze raz. Tylko ekran, zaraz coś tutaj mi nie idzie. No w każdym razie można to zrobić. O, chyba to jest. W następnym chyba wejściu. Można połączyć z wyświetlaczem przewodowym. W każdym razie to mi działało, a teraz jakoś nie mogę tego uzyskać. Nie wiem dlaczego. W każdym razie można ekran wyłączyć podczas działania filmu, to wiem na pewno. Nie wiem dlaczego teraz nie można. Tego drugi ekran. No w każdym razie tutaj dodatkowo pamiętajcie, że można sobie głośność regulować przykładowo. Tutaj widać na tym na przykład, czyli funkcyjny i głośniczek. To się zmniejsza głośność. Można też wyciszyć, można też zablokować, można zatrzymać pracę dysku. Nie wiem dlaczego teraz akurat mi ten obraz nie chce zgasnąć, ale uwierzcie mi, że tak często jest. Teraz właśnie go wygasiłem. Teraz to chyba wyłączyłem albo zrobiłem na opcję End. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was Start TV. Siema, hej.